Na początku przepraszam, że około pół roku temu wrzuciłem informację, że zaraz będzie recenzja tego sprzętu i oczywiście przepraszam firmę Zamel za to, że tyle trwało, zanim do tego doszliśmy, ale no cóż, osoby, które robiły instalację elektryczną u mnie w mieszkaniu tak mocno pomieszały mi w skrzyni rozdzielczej, że Krzysiek musiał zrobić uprawnienia elektryczne, żebyśmy się w końcu połapali w tym, jak to wszystko podłączyć i naprawić moją skrzynię, ale udało się. Skrzynia działa pięknie. Dzięki temu licznik impulsów zaczął również działać pięknie, a ja mogę Wam pokazać sprzęt, który w końcu pokazuje mi, co robię źle w moim życiu, jeżeli chodzi o korzystanie z urządzeń elektrycznych, czyli kiedy nie powinniśmy z nich korzystać. No dobra, to tyle wstępu, a teraz zapraszam Was do recenzji licznika impulsów Wi-Fi od Zamela działającego na supli. Zapraszam. Pozwolicie, że tutaj w tym miejscu będę Wam pokazywał pudełko, bo nie mam zamiaru rozbierać z powrotem mojej tablicy, szczególnie, że ten licznik zostaje ze mną zdecydowanie na dłużej, ale za chwilę podejdę do tego miejsca i pokażę Wam, jak to wygląda na żywo. Sam licznik, jeżeli chodzi o to urządzenie, no to sam w sobie nie zadziała Wam. Potrzebujecie do niego dwóch dodatkowych rzeczy. Potrzebujecie do niego licznika impulsów takiego zwykłego, czyli który jest w stanie wysyłać impuls, który ten licznik będzie zliczać. Ja takiego nie posiadałem, musiałem go zakupić. To był gdzieś koszt około 200-250 zł, coś takiego. A poza tym potrzebujecie jeszcze zasilacz, do którego podepniecie to urządzenie. Wszystko to montujecie na swojej szynie w skrzyni, więc potrzebujecie tam też również trochę miejsca. No i to już jest, tak jak Wam wspominałem, to już jest ten etap, że raczej nie robimy tego sami. Ok? Jak Was pokopię za przeproszeniem z gniazdka, to będzie bolało, ale macie szansę przeżyć. Jak coś źle pogmeracie w skrzyni rozdzielczej, to macie małe szanse przeżyć, więc tutaj się nie bawimy i po prostu ściągamy elektryka do pracy albo robimy tak jak my, czyli robimy uprawnienia elektryczne. Też w jakiś sposób, prawda? Ale okej. Więc przejdźmy do tego, czym ten czujnik, czym ten licznik impulsów jest. Bo jest to licznik impulsów, czyli to nie są wyłącznie impulsy elektryczne. Mimo że możemy tak w pierwszej chwili myśleć, tak? Tu mamy zresztą bardzo ładne rysunki, o co chodzi. Mamy elektryczność, wodę i ogień, aczkolwiek ogień oznacza tutaj gaz, czyli możemy zliczać jednostki prądu, możemy zliczać jednostki wody oraz możemy zliczać jednostki gazu. Ja na przykład takie urządzenie by mi się bardzo przydało w moim poprzednim mieszkaniu, gdzie okazało się, że mój licznik ciągle pokazywał 0 i za wszystko płaciła moja sąsiadka z góry i dopiero się po 2 latach chyba zorientowaliśmy. Potem musiałem co prawda wyrównywać, no ale gdybym miał taki licznik, to bym się skapnął, że to trochę dziwne, że nie wiem, po pół roku cały czas ta kwota wynosi 0. Więc fajnie jest mieć takie urządzenie, nawet jeśli nie jesteście freakami, którzy muszą wszystko sprawdzać i muszą mieć po prostu statystyki do wszystkiego, bo warto jest wiedzieć na przykład w swoim domu, że aktualnie, nie wiem, robicie wszystkie takie drogie rzeczy, czyli pranie, zmywanie, w czasie, kiedy ten na przykład prąd jest najdroższy. Tak? Możemy sobie dzięki takiemu urządzeniu ustawić to, kiedy on będzie tańszy. Ale to przejdę teraz do aplikacji i pokażę Wam kilka rzeczy, do czego możemy wykorzystać to urządzenie. Zaczniemy od głównego dashboardu supli. Czyli tutaj powinniście już to kojarzyć z moich poprzednich recenzji. Między innymi recenzowaliśmy rolety, recenzowaliśmy oświetlenie, czyli switche, ale pokażę Wam kilka rzeczy takich podstawowych. Zaczynamy od tego, że żeby rejestrować sobie urządzenie, musimy tutaj uruchomić rejestrację urządzeń. No ja tego teraz nie będę robił, bo wszystko mam już pokonfigurowane, ale to działa o tyle fajnie, że jak to odpalimy, to urządzenie wystawia swoje Wi-Fi, które jest silne i konfiguracja naprawdę trwa dosłownie kilka sekund. Potem możemy przejść do aplikacji i już nim tam zarządzać, ale aplikację mobilną sobie zostawimy za chwilę. Tu z lewej strony już widzicie Zamel Live 01, czyli widać mój licznik. Wejdę sobie w niego i pokazują się pierwsze podstawowe dane. Kiedy tam został zarejestrowany, czyli to jest moje momenty, kiedy odkryliśmy, jak bardzo mamy
ciekawie zrobioną skrzynię rozdzielczą i pociągnięte kable w niej. No i ostatnie połączenie, czyli kiedy poszła ostatnia informacja, kiedy zostało jakby przesłane dane. Dobra, wchodzimy sobie w licznik energii i już widzimy rzeczy takie związane z konfiguracją. Czyli tu jest po pierwsze, dajemy jaka jest cena za kilowatogodzinę, w jakiej walucie, ile impulsów i jaka była wartość początkowa. Dzięki temu jesteście w stanie sobie ustalić, ile wydajecie pieniędzy po prostu na energię elektryczną, a ja jako, że mam Taurona, który w ciągu ostatnich 2 miesięcy stwierdził, że podniesie mi o jakieś, nie wiem, 50% rachunki, to zacząłem sprawdzać dlaczego. Potem sobie przypomniałem, że miałem balkon cały smart, który się świecił chyba prawie że cały czas, więc no cóż, tutaj można powiedzieć, że było to z tym związane, ale mimo wszystko dzięki temu możemy sobie ustawić to, że on jest tym licznikiem energii elektrycznej z takimi dosyć informacjami przydatnymi. Potem mamy też historię pomiarów i tutaj już możemy sobie popatrzeć, że wczoraj, nie wiem, tam w nocy mało co było wykorzystywane, o 7:42 coś tam odpaliliśmy, to chyba sobie kawę zrobiłem, jak dobrze kojarzę. Tutaj mamy gigantyczne piki o 13:15, czyli tu poszła pewnie zmywarka, tutaj poszła pralka, albo na odwrót. Ale bardzo jasno to widać na tym wykresie, kiedy mamy duże zużycie prądu. Dzięki czemu jesteśmy w stanie potem po prostu lepiej tym wszystkim zarządzać. A możemy sobie pobrać taką historię pomiarów, na przykład do CSV-ki i potem sobie ją obrobić w Excelu chociażby. No Supla tutaj daje bardzo dużo. Pokażę Wam teraz, jak to wszystko wygląda w aplikacji. Aplikacją, z której korzystamy mobilnie, to jest Supla. W pierwszej kolejności no to mamy zużycie. Tutaj widzicie, że mam aktualnie tam 1812 kWh. Gdy sobie zjadę w bok, no to mam już bardziej szczegółowe dane. Mam stan licznika, mam zużycie w bieżącym miesiącu, mam koszt w bieżącym miesiącu, no i łączny koszt. A na dole mam wykres pokazujący mi, jak klarowało się zużycie, na przykład przez ostatnie 7 dni. To już sobie możemy ustawić, czy to jest ostatnie 7 dni, czy ostatnie 24 godziny, czy na przykład ostatnie 30 dni. Na to wszystko aplikacja pozwala. A oto właśnie moje małe królestwo i rozdzielnia, w której znajdziemy licznik Jamela. I to, co widzicie, w tym miejscu znajduje się zwykły licznik impulsów, który musiałem kupić. Tutaj mamy zasilacz, a tutaj obok licznik impulsów. Jak sami widzicie, można to bardzo fajnie schować i zamaskować, dzięki czemu on po prostu dobrze pasuje i zaręczam, że to, co pokazuje ten licznik i to, co pokazuje mi ten licznik, się zgadza. No i czas na podsumowanie. Czy warto jest mieć taki licznik impulsów? Tak, koniec podsumowania. No a tak na serio to naprawdę jest fajny sprzęt. Jedyne czego mi brakuje to chciałbym, żeby to było na przykład dostępne w HomeKit. Żebym widział te dane w HomeKit i miał tam informacje o zużyciu prądu. W HomeKit nie ma póki co takich informacji, więc ciężko, żeby Jamel czy Supla byli w stanie to dorzucić, jako że po prostu HomeKit jeszcze tego nie wspiera. Ale kto wie, może za iOS-em w kolejnej wersji coś takiego się pojawi i będzie można dodawać, więc wtedy to się bardzo fajnie rozkręci. A mimo wszystko bardzo lubię sprzęt, pasuje do mojej skrzyni, więc jakkolwiek to zabrzmi, ale ładnie tam wygląda. No ale najważniejsze to jest sprawdza się w swojej roli. O, w ten sposób chyba powinienem powiedzieć, czyli pokazuje nam, jakie jest zużycie prądu i pozwala nam po prostu zaoszczędzić, więc to nie jest wydatek, moim zdaniem to jest bardziej inwestycja. Dzięki temu jesteście w stanie sobie sprawdzić, jak klarują się Wasze koszty, obniżyć koszty prądu i to się pewnie bardzo szybko zwróci, więc z ręką na sercu mogę Wam polecić Supla Leaf 01 jako licznik impulsów Wi-Fi. Ja go używałem pod kątem elektryczności, ale można też, tak jak wspominałem, pod kątem wody czy gazu. Wszystko to on obsługuje tak długo, jak to jest oczywiście podawane w impulsach oraz inne rzeczy, które sobie wymyślicie, które będą po prostu podawane w impulsach. Ja mam nadzieję, że ta recenzja, jak zawsze, podobała się. No to pytanie, czy był like? Jak nie, to teraz masz czas. Czy jest subskrypcja? No i wpadaj na kolejny filmik. Za chwilę tu się pojawią 4 propozycje ze Smart Mi. Możesz kliknąć którąkolwiek, z każdej się ucieszę.